Spróbujmy dzisiaj coś trochę mniej graficznego, ale jednak powiązanego z tym tematem. Obstawiam, że każdy z nas korzysta z jakiegoś komputera, gdy pracuje nad projektami. Nieważne w sumie, czy tylko w pracy, czy też prywatnie. Ważne, że korzystamy z komputerów i obstawiam, że większość z tych komputerów ma zainstalowanego Windowsa jako system operacyjny. Ja też korzystam z Windowsa, dlatego pomyślałem sobie, że warto by było pokazać, jak małymi trikami ułatwiam sobie życie i przyspieszam pracę praktycznie ze wszystkimi programami, jakich używam. Na początku jeszcze małe sprostowanie. Jeśli używasz Maca albo Linuxa, to sorry, ale kompletnie nie mam pojęcia, czy te aplikacje, które zaraz pokażę, mają też wersje na inne platformy. Ale hej, Windows jest całkiem popularny, więc obstawiam, że temat będzie całkiem interesujący. Zacznijmy od programu, bez którego po prostu nie wyobrażam sobie już życia. A zwie się on Alt-Snap. Nie wiem jak ciebie, ale mnie zawsze straszliwie irytowało zarządzanie oknami w praktycznie każdym systemie operacyjnym. W Windowsie musisz złapać za pasek na górze okna i wtedy możesz przemieszczać okno. A jak chcesz zmienić jego rozmiar, to musisz polować na te kilka pikseli przy obramowaniu. Logiczne w sumie, jak bardziej o tym pomyśleć, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, że jest szybkie, bo praktycznie nigdy nie trafiam w to za pierwszym razem i muszę zwolnić, żeby rozciągnąć okno na spokojnie. No i tu wchodzi Alt-Snap. Chcesz przemieścić okno? Wciskasz wybrany klawisz na klawiaturze, u mnie to jest znaczek Windowsa, i zwyczajnie przeciągasz okno lewym przyciskiem myszy, klikając gdziekolwiek w jego obszarze. To może zmiana rozmiaru. Wciskam sobie Windows, później przeciągam prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek na oknie i dzieje się magia. Może to brzmi jak jakaś pierdoła, ale dla mnie to jest naprawdę totalny game changer, który niesamowicie przyspiesza pracę z wieloma oknami, bo po prostu nie spowalnia moich ruchów myszką. A to tylko dwa feature'ki z jego całego arsenału. Mogę sobie też przypinać okna, żeby zawsze były na wierzchu, klikając Windows i rolkę w myszce. Albo wcisnąć prawy przycisk myszy podczas przemieszczania okna, żeby z automatu wskoczył na full screena. A jak otworzę za dużo okien, to leci Windows i dodatkowy przycisk naprzód w myszce, żeby zminimalizować, albo przycisk cofnij, żeby zamknąć dane okno. Jest nawet opcja przyciągania okien do siebie, tworząc całkiem przyjemne layouty. Możliwości to on ma całą masę i ciężko mi to wszystko teraz tutaj pokazać, ale zdecydowanie polecam się nim zainteresować. Program kompletnie darmowy, a zupełnie zmienia sposób, w jaki korzystam z komputera. Dobra, jedno mamy zaliczone, to czas przejść do drugiej aplikacji, która jest w moim odczuciu całkowicie must have na każdym komputerze. Mówię tutaj o UELI, albo o dowolnym jego odpowiedniku, bo trochę tego jest. Możliwe, że kojarzysz coś takiego jak Spotlight z Maca. To jest takie małe okienko wyszukiwania wyskakujące na środku ekranu. Na Macu nigdy z tego nie korzystałem, a Windows domyślnie tego nie ma. Dlatego pobrałem UELI i mózg mi po prostu eksplodował od tego, jak takie małe coś może ułatwić obsługiwanie komputera. Patrz, wciskam sobie Alt spacja i pokazuje się coś takiego. Teraz mogę tu wpisać dowolne słowo, jak na przykład Blender. Pokaże mi się odnośnik do uruchomienia kilku wersji Blendera, jakie mam zainstalowane na kompie. Teraz strzałkami wybieram, co chcę odpalić i Enter. No i pyk. Blender odpalony. Podobnie to działa ze skrótami. Dodałem sobie tutaj folder ze wszystkimi plikami potrzebnymi do prowadzenia kanału, więc wystarczy, że wpiszę PL Tutors i od razu mam wszystko, czego potrzebuję. Uruchamiam tak praktycznie wszystkie aplikacje na kompie i dzięki temu na moim pulpicie w końcu widać tapetę zamiast miliona losowych ikonek. Dodatkowo mam tutaj też mega szybki kalkulator. Wszystkie wyszukiwarki, czy nawet konwerter kolorów. A to wszystko pod jednym skrótem Alt spacja. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie kompletna magia. Używam od bardzo długiego czasu i nie zanosi się na to, żebym przestał. Dalej w kolejności najbardziej przydatnych aplikacji mam PowerToys. Możliwe, że słyszałeś o tym programie, bo jest on zdecydowanie bardziej popularny od dwóch poprzednich, no i jest od Microsoftu, a nie od jakichś losowych osób z GitHuba. Tutaj też, żeby przelecieć przez wszystkie najlepsze feature'ki, trzeba by było zrobić specjalny odcinek poświęcony tylko temu programowi. Ale pokażę ci kilka opcji, z których korzystam praktycznie codziennie. Pewnie wiesz, że pracuję trochę z grafiką. Działam w różnych programach i niezależnie czy to jest program 2D czy 3D, to w każdym z nich używam kolorów. W sensie kopiuję i wklejam kody kolorów w RGB, heksach albo innych formatach. No i żeby sobie to ułatwić, mam PowerToys i UELI. Wciskam Ctrl-Alt-Q i dostaję możliwość pobrania dowolnego koloru z mojego ekranu. Zapisał mi się teraz kolor heksowy w schowku, a jak potrzebuję go w innym formacie, to wciskam Alt spacja, wklejam go z hashem na początku i UELI wyrzuca mi konwersję na inne formaty. Niesamowite przyspieszenie pracy, ale jest tego więcej, bo mogę też wcisnąć Ctrl-Alt-W,
zaznaczyć jakiś tekst na ekranie, nieważne czy to jest na filmie, obrazie czy w jakimś PDF-ie. I to, co zaznaczyłem, zostało magicznie skopiowane do schowka, więc bez problemu mogę to wkleić w dowolnym miejscu. Czyli z automatu zczytałem tekst z filmu bez konieczności przepisywania całości. To są te najlepsze rzeczy w mojej opinii w PowerToys, ale znajdziesz tutaj całą listę innych, takich jak oznaczenie kursora po dwukrotnym kliknięciu Ctrl, alternatywę dla ULI, albo nawet linijkę, czy narzędzia do zmiany nazw wielu plików jednocześnie. No i ogólnie mega przydatny zestaw świetnych i darmowych narzędzi. No i to by była moja topka 3 najlepszych programów, bez których nie mogę żyć. Ale tego typu fajnych apek jest zdecydowanie więcej. Na przykład taki AutoHotPy i AutoHotkey. To są dwa programy, ale bardzo fajnie wspólnie działają i są od tego samego twórcy, więc wrzucam je za jednym razem. Zacznijmy od AutoHotPy, ale żeby zrozumieć, o co w nim chodzi, musimy wskoczyć do Blendera. Korzystając z niego pewnie natknąłeś się na tego typu radialne menu. Wciskasz jakiś skrót typu Z albo Shift S i wyskakują różne opcje ułożone dookoła twojej myszki. To jest właśnie radialne menu i to właśnie robi AutoHotPy, tylko że dla całego systemu i dla dowolnej aplikacji. W Blenderze to się nie przyda, bo tam już jest taki system, jak zresztą przed chwilą widziałeś. Ale są aplikacje, które tego nie mają, a w mojej opinii powinny. Montowałem ten film na DaVinci Resolve i zamiast używać skrótów klawiszowych rozsianych po całej klawiaturze, zwyczajnie ustawiłem sobie to menu i wszystko mam pod jednym przyciskiem. Podobny setup mam w Affinity Designer, gdzie tworzę wszystkie miniaturki. Używam tego nawet do bardziej zaawansowanych rzeczy, jak na przykład szybkie pakowanie i rozpakowywanie zipów i innych rarów. Ale to już jest z pomocą drugiego z programów, czyli AutoHotkey. On pozwala nam pisać skrypty automatyzujące nasz system. Napisałem skrypt, który odpala terminal i przekazuje polecenie do 7zipa, żeby rozpakował archiwum. A później przypisałem to do AutoHotPy i tym sposobem mam do tego dostęp w każdym oknie eksploratora pod jednym przyciskiem. To co, lecimy dalej? Spójrzmy teraz na aplikację o pięknej nazwie TickTick. Tutaj koncept jest prosty. Niby zwykła aplikacja do zapisywania rzeczy do zrobienia i przydzielania im priorytetów. Ale ma też jeden feature, który sprawia, że korzystam właśnie z niej, a nie z tysiąca innych tego typu aplikacji. Tą super opcją w mojej opinii jest widget. Tak, to zwykłe okienko, które mogę sobie wrzucić na pulpit i dzięki niemu mieć szybki dostęp do rzeczy wymagających mojej uwagi. A w dodatku synchronizuje mi się to z tym samym widgetem na telefonie, gdzie również leży na samym środku ekranu. Mój telefon też może wyglądać nieco inaczej, bo używam launchera Niagara Launcher zamiast takiego standardowego, ale o tym już nie będę opowiadał w tym filmie. A teraz przeskoczmy do programu już bezpośrednio skierowanego do grafików. Każda osoba zajmująca się grafiką, pracując nad jakimś projektem, powinna mieć obok siebie jakieś obrazy referencyjne, pokazujące, co właściwie jest do zrobienia. No i to jest mega dobre podejście, tylko że domyślnie w Windowsie nie ma zbyt przyjemnego sposobu, żeby pokazać wszystkie te obrazy w jednym, łatwo dostępnym miejscu. No i tutaj pojawia się PureRef. Jest to bardzo mała, ale bardzo przydatna aplikacja, do której wrzucasz wszystkie swoje obrazy i rozrzucasz je na nieskończenie wielkim obszarze, który możesz sobie dowolnie przesuwać. A jak już wszystko ogarniesz, to przypinasz to okno, żeby nigdy nie znikło, no i tak można pracować. Wiele nie zasłania i wszystko masz od razu pod ręką. To co powiesz teraz na coś nieco mniejszego? DeepL to po prostu tłumacz i serio nie ma tu praktycznie nic ekscytującego. Zwykła aplikacja, do której wpisujesz tekst i dostajesz tłumaczenie w dowolnym języku. Ale znowu, jest tutaj jeden mały dodatek, który sprawia, że używam akurat tej aplikacji. Patrz na to. Wchodzę do przeglądarki, zaznaczam jakiś tekst, teraz wciskam Ctrl+C i bum. Aplikacja od razu wyskakuje i tłumaczy, co to za słowo. Tylko tyle i aż tyle. Według mnie warto. No i na koniec coś, co pewnie kojarzysz, ale jak nie kojarzysz, to już spieszę z szybkim wyjaśnieniem. Notion. To jest taki jakby turbonotatnik, w którym możesz zapisywać szybkie notatki, ale też tworzyć bardziej zaawansowane strony, listy do zrobienia, galerie zdjęć itd. Fajne jest w nim to, że z prostych bloków można bardzo szybko zbudować całkiem złożone systemy automatyzujące dodawanie nowych tasków, czy tworzyć pełną dokumentację do swoich projektów. Trzymam tu dosłownie wszystko. W sumie to nawet tekst do tego filmu pisałem właśnie w Notion, więc musisz mi uwierzyć na słowo, że serio korzystam z tego dosłownie każdego dnia. Dodatkowym plusem jest to, że każdą stronę stworzoną w tej aplikacji mogę w dowolnej chwili opublikować i każda osoba z linkiem będzie mogła zobaczyć wszystko to, co tam wkleiłem. Super sprawa, no ale jak w przypadku większości aplikacji z tej listy, opcji jest tak dużo, że nie sposób pokazać ich wszystkich w tego typu filmie. Jeżeli jakaś apka z pokazanych tutaj przypadła Ci do gustu, to napisz o tym w komentarzu. Ciekawy jestem, które Wam najbardziej się spodobają, bo cała ta lista jest dosyć mocno subiektywna.
A, no i jak masz jakąś aplikację, bez której nie możesz żyć, a ja nie wspomniałem o niej w tym filmie, to też śmiało wal w komentarzach. Może podrzucisz mi coś na tyle ciekawego, że ja też się od niej uzależnię. Dzięki za obejrzenie i do następnego.